Ocena ryzyka jest podstawowym elementem zarządzania bezpieczeństwem i tworzenia prawa w Unii Europejskiej. Koncepcja oceny ryzyka nie jest nowa, szczególnie w chemii, gdzie ocenianie ryzyka przed przystąpieniem do pracy z substancjami chemicznymi od zawsze było częścią profesjonalnego przygotowania chemika. Co jest jednak nowe, to wymóg sformalizowania owej oceny przez zapewnienie, że wszystkie istotne fakty dotyczące oceny ryzyka zostaną zapisane. Wszystkie organizacje powinny mieć sformalizowany system, który pokieruje Cię przez proces oceny ryzyka i sposób zapisania faktów dotyczących tej oceny. Zwykle robi się to na arkuszu oceny ryzyka. Istnieje wiele różnych typów arkuszy oceny ryzyka stosowanych w Unii Europejskiej. Upewnij się, że znasz i masz dostęp do konkretnych arkuszy oceny ryzyka stosowanych w Twojej instytucji czy organizacji. W procesie oceny ryzyka powinny występować następujące elementy. Zidentyfikuj niebezpieczeństwa oraz zagrożenia dla zdrowia, które mogą powodować substancje chemiczne. Weź pod uwagę inne zagrożenia, np. pożarem, wybuchowe, mechaniczne. Oceń zarówno ryzyko, jak i oczywiste zagrożenia. Pomyśl o sprzątaczkach, o personelu technicznym dokonującym konserwacji. Oceń, jakiego rodzaju kontrole i zabezpieczenia należy wprowadzić. Zapisz wszystko na arkuszu oceny ryzyka. Upewnij się, że arkusz oceny ryzyka jest poddawany sprawdzeniu. Na przykład, gdy zostały wprowadzone nowe substancje chemiczne lub gdy w znaczący sposób zmieniono standardowe procedury pracy w laboratorium. Arkusze oceny ryzyka powinny być przeglądane od czasu do czasu, aby upewnić się, że nic nie zostało pominięte. Kiedy zdecydujesz się, jakiego typu działanie podjąć, aby kontrolować określone ryzyko związane z używaniem substancji chemicznej, rozważ następujące kroki. Eliminacja. Czy musisz używać substancji niebezpiecznych? Zamiana. Czy możesz zamienić substancję szkodliwą na mniej szkodliwą, np. użyć toluenu zamiast benzenu? Całkowite zamknięcie, takie jak np. w komorze rękawicowej. Stosowane jest tylko w przypadku ekstremalnie toksycznych substancji. Zduszenie, np. zraszanie wodą, gdy pracujemy z pyłem. Częściej używa się w przemyśle niż w laboratoriach badawczych. Wyciąg miejscowy, zapewniający szeroki zakres ochrony. Najbardziej znany i stosowany jest wyciąg laboratoryjny. Wyciągi są omawiane szczegółowo w dalszej części tego materiału filmu. Szczególnie ważnym jest, aby laboratorium posiadało dobrą wentylację ogólną. Uważaj, pracując przy stołach w pobliżu okien, gdy przeciąg może skierować dymy lub opary w stronę Twojej sfery oddychania. Środki ochrony osobistej, takie jak rękawice i fartuchy laboratoryjne, powinny być zawsze noszone podczas pracy w laboratorium. Sprzęt chroniący drogi oddechowe, to znaczy maski, powinien być używany tylko w ostateczności, kiedy uważa się, że zabezpieczenia techniczne nie są użyteczne w praktyce. Szczególnie starannie należy dobierać sprzęt ochronny dróg oddechowych. Zawsze upewnij się, czy maska i pochłaniacz są odpowiednie dla typu zagrożenia. Sprzęt ochrony dróg oddechowych produkowany jest z przeznaczeniem dla określonych typów pyłów czy gazów. Więcej informacji na ten temat będzie podanych w dalszej części tego filmu.